Pademania, 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 to Pademania. Ignacy Paderewski, pół Europy go czci. Teraz gra w Nowym Jorku w sali Carnegie. Londyn, Paryż, Warszawa, tłumy fanów tam ma. No a teraz Ameryka też wpadła w szał. Oto król fortepianu i zaklinacz nóg. Gdy uderza w klawisze, to mnie wnet zwala z nóg. Paderewski superstar i świat już go zna. Tutaj wnet oszaleją też, Słysząc jak gra Pademania, 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 to Pademania. Kiedy gdzieś się pojawia, to tłum gapi się. Smukły tors, modny wąs i ma grzywę niczym lew. Ma złotą aureolę i anielską ma twarz. Oczy, co przenikną w głąb i wtedy serce mu dasz. Ciało i dusza to ideał i cud. Jest przystojny i genialny, tak go stworzył sam Bóg. Z nieba spadł nam anioł, w nim siła i moc. A kiedy zagra na koncercie, wtedy pokochasz go. Pokochasz go, pokochasz go, 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 go. To Pademania. Ja kocham Padiego, ja też go kocham. Lecz ja kocham go bardziej i mocniej, bo co? Bo wszyłam do pończochy parę jego pięknych nut. Ten cudowny menuet i mam go o tu. A gdy idę spać, ta melodia mi gra. Na ustach ja mam, na Padiego mam sna. Bardzo słodkie. Czekałam raz w kulisach, aż Paddy przyjdzie sam. Wyjęłam nożyczki, no i zobacz co mam. Pademania, 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 to Pademania. Lubisz jego styl, więc perukę kup. I lizaki z cukrową watą, czy w cenie dwóch. Mamy też grzebienie i szampon tu mam. Identyczną ma formułę, której mistrz używa sam. Paddy fotki, Paddy znaczki i muzyka. Cały kram, drodzy pani, czy pieniędzy na to starczy wam? Pademania, 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 to Pademania. Ignacy Paderewski, pół Europy go czci. Teraz gra w Nowym Jorku w sali Carnegie. Londyn, Paryż, Warszawa, tłumy fanów tam ma. No a teraz Ameryka też wpadła w szał. Oto król fortepianu i zaklinasz nut. Gdy uderza w klawisze, to mnie wnet zwala z nóg. Paderewski superstar i świat już go zna. Tutaj wnet oszaleją też, słysząc jak gra Pademania. Czym u licha była Pademania? Myślę, że wiele osób się już domyśliło, ale profilaktycznie to sobie wyjaśnijmy. To określenie kompletnego szaleństwa na punkcie naszego rodaka Ignacego Jana Paderewskiego. Oczywiście to nie jest oficjalny medyczny termin, natomiast określenie bardzo trafne, bo był taki moment, kiedy dziewczyny na jego widok piszczały. Faceci wiązali krawat na Paderewskiego, a sale koncertowe pękały w szwach. Jednak zanim Polak stał się największą gwiazdą swoich czasów i wykorzystał to w naprawdę pięknej sprawie, to w jego życiu wydarzyło się mnóstwo ciekawych rzeczy. Ciekawych to jednak nie zawsze znaczy wesołych. Mamy nigdy nie poznał, bo zmarła po tym, jak urodziła naszego dzisiejszego bohatera 6 listopada 1860 roku. To generalnie nie był łatwy czas dla żadnego Polaka, a Ignacy przekonał się o tym bardzo szybko i bardzo boleśnie, ponieważ rosyjscy żołnierze, jak miał 3 lata, wbili mu do domu i wywlekli jego ojca oskarżonego o pomoc powstańcom styczniowym. A jeszcze na odchodne jeden z żołnierzy zdzielił chłopaka, bo ten wypytywał, gdzie mu zabierają ojca. Ten na szczęście wrócił po roku i mógł być świadkiem dorastania młodej gwiazdy. to Pademania.
Ignacy bardzo szybko zaczął wykazywać duży talent do gry na pianinie, jednak to wcale nie na tym instrumencie dopuścił się pierwszej istotnej w życiu improwizacji. No to co, na gitarze? Nie. Na flecie? Też nie. W latach 1870-1871 trwała wojna prusko-francuska. Oczywiście wszyscy u nas kibicowali Francuzom. W tym ojciec naszego bohatera jednak miał zbyt słaby wzrok, żeby czytać gazety. To też czytał mu je Ignacy, a przynajmniej tak udawał, bo tak na serio to improwizował i wymyślał dobre informacje z frontów, które cieszyłyby ojca. Oczywiście po jakimś czasie wszystko wyszło na jaw i chłopak dostał ochrzan jak się masz, ale talentu do improwizacji nikt mu odmówić nie mógł. Miało mu to tylko pomóc w wielkiej karierze, która ruszyła z kopyta, jak chłopak miał lat 12. Wtedy to bowiem chłopak trafił do Warszawskiego Instytutu Muzycznego i starał się utrzymywać tam, nie obciążając finansowo ojca. To też zdarzało mu się grywać do kotleta, jednak przede wszystkim szlifował warsztat, katował te biedne klawisze bezlitośnie, raz nawet do omdlenia. Niemniej jednak nie dał się zaszufladkować muzycznym zgredom, w związku z czym za złamanie konwencji na jednym z koncertów wyleciał ze szkoły. Na szczęście tylko na rok, a jak wrócił, to pozamiatał konkurencję. Ukończył instytut jako najlepszy z absolwentów, ale to wcale nie dyplom miał się okazać najważniejszą osiągniętą w tym okresie rzeczą. Najważniejsze okazały się znajomości, w tym ta jedna, która pchnęła jego karierę w odpowiednią stronę. Nazywała się Modrzejewska, Helena Modrzejewska i w tym okresie była już znaną i cenioną aktorką, nie tylko u nas swoją drogą. Potrafiła więc docenić talent Ignacego, ale też znała branżę. To też wiedziała, że równie ważny co technika jest show. Bo przecież trzeba było jakoś ludzi zwabić na salę koncertową. Nie było wtedy serwisów streamingowych albo płyt. To też Helena postanowiła pomóc Ignacemu, nie tylko fundując mu nowego nauczyciela fortepianu, tym razem już w Berlinie, ale przede wszystkim zostając jego supportem, czyli występowała przed nim, kusiła ludzi swoim nazwiskiem, a po niej na scenę wychodził Ignacy i ludzie zbierali szczęki z podłogi. Plan wypalił, a kariera Ignacego wystrzeliła. Wiedeń, Paryż, Strasburg, Praga, gdzie on nie grał, ludzie wiwatowali, a czasem na publice zasiadały naprawdę tęgie tuzy, jak chociażby królowa Wiktoria, której Ignacy zagrał prywatny koncert. Trasę po Stanach zasponsorował mu sam legendarny Steinway, a koncerty Ignacy grywał nawet mimo kontuzji palca. Tak jest, jedną dłonią zamiast 5 palcami to grał 4, taki był znakomity technicznie. Nie zwalniał tempa, napisał też operę Świat był u jego stóp. Na początku XX wieku Polak był odpowiednikiem Beatlesów później, tylko że Beatlesów było 4, a on był 1. Ignacy Jan Paderewski, gość słusznie nazywany księciem fortepianu, który, jak się jeszcze nie raz dziś przekonamy, swoją muzyką potrafił kształtować świat. Grajcie Rosjan, car tak chce, Czajkowski tak, a Chopin nie. Słuchaj cara, bo będzie kara, nie jesteś w Polsce. Porazi go ten polski ton, graj czego chce, inaczej won. Władzę mamy, więc trzymaj z nami, nie jesteś w Polsce. To nie jest Polska. Uciekać już czas, uciekać daleko hen, bo zginął nasz kraj. I jest już całkiem jasne, że jeśli żyjesz nad Wisłą, to szans niewiele masz, by walczyć o Polskę, bo tu Rosja sieje strach. Ja muszę być kimś i muszę uwolnić się, nie mogę żyć, bojąc się, że Rosja zdusi mnie. Nie będę potulny, Bóg Pan mnie car, a jestem zbyt dumny i siłę w dłoniach mam, więc przez muzykę
Odnajdę głos i przez muzykę oszukam los. Gdziekolwiek się znajdę, gdzie mnie w życiu zagna wiatr, zrobię wszystko, by Polskę poznał cały świat. Więc przez muzykę, przez muzykę, przez muzykę Polska we mnie trwa. Gdy będę już tam, odstawię duży show. Przypomnę, że mój naród cierpi wielkie zło. W muzyce Chopina jest bicie polskich serc. Gdy zagram Chopina, świat zakocha się. Patrzcie, to Paderewski! Witajcie mnie! Przez muzykę Odnajdę głos i przez muzykę oszukam los. Choć kraj jest pod zaborem, wymazano go z map, to Polska wciąż żyje, jest w każdym z nas. Przez muzykę Odnajdę swój głos, Przez muzykę oszukam swój los. Przez muzykę Jest mój prawdziwy głos. Wolnej Polski głos. Heleno, to jest Ignacy Jan Paderewski. Ignacy, oto Helena Modrzejewska. Pan Paderewski jest pianistą. Musimy posłuchać, jak pan gra. Ależ ja nie mam odpowiedniej techniki. Techniki? Nie wiesz, jak zrobić im show. Zręczne palce regularnie ćwicz, lecz czy techniki ludzie chcą? Ignacy, please. Zwykli ludzie nie cenią takich spraw. Drogi mój, ja ci powiem, co ich skłania do braw. Paderewski, masz ten talent, masz instynkt niczym zwierz, lecz jeśli chodzi o rozrywkę, to mało wiesz. No wiesz, bo musisz zrobić im show. Musisz zrobić im show. Choćbyś na to klął, to musisz zrobić im show. Chciałbym pojechać do Wiednia, uczyć się u Leszetyckiego, to wielki pedagog. Jeden z najlepszych. Tak, ale na to potrzebne są pieniądze, więc przed wyjazdem... Najlepsze show. Nie, myślałem o małym koncercie, na przykład w Krakowie. Kocham Kraków, ma kulturę i szyk, lecz by komplet na widowni był, jest potrzebny trik. A słynna diwa może pomóc w tym. Omami cały tłum pójdą w to jak dym. Paderewski na klawiszach, ja wiersza trzymam rytm. Jeśli połączymy siły, będzie z tego hit. Chyba kit. Nie hit, więc zróbmy im show. Muszę zrobić im show. Nie będę już klął. Gdy poczujesz ze mną flow, dowiesz się, jak robić show. Jak robić show, o, jak tu robi się show, o, jak robić show, o, jak tu robi się show, o, Zrób sobie na głowie takie wielkie, bujne halo, taką aureolę. robi się show, Załóż frak, koszulę, cały na biało. robi się show, Wstrzymaj kurtynę, każ im czekać, napięcie. robi się show, Wchodź na scenę wolno, tak żeby światło na ciebie spływało. robi się show, Odwróć się i zahipnotyzuj ich swoim wzrokiem. robi się show, Ukłoń się wolno i nisko, to zawsze działa. robi się show, Podejdź do krzesła i tam się zawahaj przez chwilę. robi się show, Ukłoń się i zatrzepać kołami fraka. Zrobię im show! Nie, subtelnie, o tak. Daj im znać, co skrywa ten piękny frak. Nie jak żółw, na to chwilkę masz. Nie płacą za twój blask, ale to jak im grasz. Chociaż ty, Paderewski, niezły tyłeczek masz. Teraz masz ich w garści, oni twoi już są. Już czas ich oczarować twoją mocną, boską
Dajesz. Jak cudowny to show, on bawił grą, do raju nas wziął, co za show. A tylko ty, tak tylko ty, Ignacy Paderewski znów nas wziął. Fantastyczny ten show, on bawił grą, do raju nas wziął, co za show. A tylko ty, tak tylko ty, Ignacy Paderewski, 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 co to za show? Show to jednak nie wszystko, albo inaczej rzecz ujmując, nie samą pracą człowiek żyje, jak ekscytująca by nie była, bo równie ciekawe, co życie muzyczne Paderewskiego, było jego życie miłosne. Jeszcze przed okresem wielkiej kariery poznał starszą od siebie Antoninę Korsakównę, też absolwentkę Instytutu Muzycznego swoją drogą. Czy była piękna? Podobno tak średnio, natomiast miała to coś, co sprawiło, że Ignacy się w niej zakochał, zresztą z wzajemnością. Szczęśliwi wzięli ślub w roku 1880, konkretnie na początku tego roku i były to piękne, tragicznego początki, bo jeszcze w tym samym roku Antonina zmarła przy porodzie, zostawiając podwójnie zrozpaczonego męża. Czemu podwójnie? No po pierwsze dlatego, że stracił żonę. To chyba jasne, ale poza tym syn cierpiał na niedowład nóg. Nie wiadomo, jak potoczyłoby się dalsze życie Ignacego, gdyby nie przyjaciele. Kto konkretnie? to Padmania. Helę Modrzejewską już poznaliśmy, to ona pchnęła jego karierę z miejsca, co swoją drogą wiązało się też z relacjami damsko-męskimi, bo wielka gwiazda Ignacy miał też swoje groupies, czyli fanki, które liczyły na coś więcej niż autograf. Na fali swojej popularności wdał się chociażby w romans z francuską księżną z domu Bibesko, ale to był tylko epizod. Nic przy uczuciu, które spadło na niego dość niespodziewanie. Poznał świetną dziewczynę, która była w stanie wypełnić tą wielką wyrwę w jego sercu, ale był jeden problem. Była mężatką. Poznajcie kolejną Helenę w jego życiu. Helenę Górską. Twój ojciec zaraz będzie w domu. Może wrócić w każdej chwili. Mam nadzieję, że nie będziesz taki jak on. Ani taki jak ja. Mój tata wie, że było ze mnie ziółko. Odwracał się, a ja niczym wiatr. Otwarte drzwi i wtedy zrozumiałam, że mój cel to przemierzyć wielki świat. Poznałam go przystojny i starszy. Muzykiem był, na skrzypcach pięknie dla mnie grał. I już w snach przemierzałam nowe światy, nie dbając, by tata zgodę dał. Chcę częścią być świata, co gna, choćby tata się mnie wyrzekł. Otwarte drzwi, a granic nie ma świat. Oto więc idę na bal, obok mnie zaś mój artysta. Kłaniają się, bo panią Górską każdy zna. Żyje już w świecie, co gna, lecz życiem mknie, wciąż zmienia się. Najpierw ślub, a potem dzieci. I zwalniasz bieg, tak dobrze jest, więc niech już życie wciąż tak leci w dal.
Ty będziesz częścią też świata, co gna. Ten świat chce ci pokazać i milion spraw zobaczą oczy Twe. I przyjdzie ten czas, gdy wyruszysz w swoją podróż. Ciebie też zachwyci piękny świat, a cząstka mnie przytuli Cię w świecie, co gna. Oto moja kołyska. Przytulna. O, wróciłeś. Wódka? Jeden łyczek. Helena Baronówna Rozen, słynąca nie tylko ze swej urody, ale i z powonienia. A to jest Ignacy, bardzo zdolny pianista. Wspominałem ci o nim. Wspominałeś, że pięknie gra, lecz nie mówiłeś, że on sam jest tak... wysoki. A tak, wysoki i blady i chudy i wygłodniały. Nasz gość nie jadł dziś jeszcze nic pożywnego. Musimy temu jakoś zaradzić. A wiecie co, jedzcie sobie, ja nie jestem głodny, jedynie spragniony. Piękny jest. Dziękuję, to bardzo miłe. O Boże, coś poczułam, bo on tak piękny jest. Czy opanuje się, gdy dojrzy, że wciąż gapię się, to zrobi się niezręcznie. Lecz na taką twarz, jak w olśnieniu patrz, bo co masz zrobić z tym? Upaja mnie, bo cholernie pięknie. Halo! Ziemia do Heleny! Nie podasz mu czegoś? Nasz gość słania się z głodu. Ależ oczywiście. Wybacz, żona na ogół lubi gości. Proszę wybaczyć, zgubiłam się w pańskich włosach. Powinieneś skrócić włosy, Ignacy. Wymaga tego bezpieczeństwo publiczne. W żadnym wypadku. Niechajże rosną wedle woli Bożej. Gdybym ja miała włosy tej barwy, nie nosiłabym kapeluszy. Ależ pani również jest bardzo intrygująca. Matka była Greczynką, a ojciec Polakiem. Zmarła niedługo po moim przyjściu na świat. Moja matka również zmarła wkrótce po porodzie. Piękna jest, tak miła, ciepła, czuła. Tak piękna jest i coś jeszcze w sobie ma. Nie mogę nie tak gapić się na to nieziemskie piękno. Lecz na taką twarz, jak w olśnieniu patrz, bo co masz zrobić z tym? Upaja mnie, bo cholernie piękny. Na co ja wyprawiam? Jestem szalony. Przecież jestem żoną. Przyjaciel mój Traktuj go jak brata. ma być jak matka, jest tak wspaniały. Lecz udaje, że jest. Piękna jest. Co? Powiedziałem to głośno? Nie, ja tylko myślałem, że piękna jest rozmowa wasza czuła. Tak piękna jest, że aż wzruszyłem się. Wiedziałem, że polubią się, a mnie pozwólcie wypić. Wieczorem sam spokój mam, to rozluźnia mnie. Upaja mnie, bo cholernie piękny jest. Tak miła, ciepła, czuła. Tak piękna jest, że znieważa, że aż wzruszyłem się. No jeszcze No raz, spojrzę raz jeden strzał. albo może dwa. lub trzy. Nie grzech to wszak podziwiać wszystko to. Jej wzrok
Helenę poznał w Polsce, ale znajomość kontynuowali w Paryżu. Poznał też jej męża i to najpewniej odrobinę wcześniej, przy czym w nim się nie zakochał, a w Helenie jak najbardziej. Czym go urzekła? Aparycją? Być może to też było ważne, bo po matce Greczynce odziedziczyła naprawdę urodę prima sort, że się tak wyrażę, aczkolwiek to nie tym go ujęła najmocniej. Przypomnijmy sobie, co wiemy o relacjach Paderewskiego z kobietami. Matki nigdy nie poznał. Żona zmarła mu szybko. To też Ignacy nie zaznał zbyt wiele kobiecego ciepła, kobiecej opiekuńczości i to właśnie tym ustrzeliła go Górska. Najpierw zaproponowała wzięcie jego niepełnosprawnego syna pod opiekę, a później coraz mocniej mieli się ku sobie. Tylko pytanie, co na to mąż? Nie ma opcji, żeby nie widział, co się święci. Jednak najwyraźniej uznał, że poczeka i może uczucie samo minie. Nie minęło. Jednak nie obeszło się też bez łez i cięższych chwil, ponieważ para kochanków się w pewnym momencie rozeszła. Uczucie jednak okazało się za silne i Helena po jakimś czasie unieważniła swoje małżeństwo i wyszła za Ignacego. Czy warto było w takim razie ten ciężki okres przecierpieć? Jak najbardziej, ponieważ stworzyli naprawdę zgraną parę i wbrew temu, czego niektórzy mogliby się spodziewać, Ignacy, jak na gwiazdę przystało, wcale nie zdradził swojej Heli z jakąś tam pierwszą, lepszą fanką. Nie, bardzo cenił jej ciepło i oddanie i stworzyli naprawdę udane małżeństwo, a szczególnie byli szczęśliwi, jak przenieśli się do nowego domu. To Padymania. Gdzie się przenieśli? Do Szwajcarii, gdzie, jak oczywiście rozchwytywany Ignacy akurat był w domu, to przyjmowali tam gości, grali z nimi w swojego ukochanego brydża, a w innych wolnych chwilach patrzyli na jezioro Genewskie, na które mieli obłędny widok. A jak Ignacy jechał koncertować, to Hela wcale się nie nudziła, bo hodowała kury. Tak jest, kury, ale takie super kury. Za swoją hodowlę otrzymała 300 nagród i wyróżnień, a wśród hodowców kur była taką gwiazdą jak Ignacy wśród fanów muzyki. A zatem za nami piękna historia gościa, który mnóstwo w życiu przeszedł, ale dzięki swojemu talentowi, uporowi i 2 Helenom osiągnął muzyczne spełnienie i życiowe szczęście. No to co, kończymy? Absolutnie nie, bo co jeśli wam powiem, że to wcale nie jego największe osiągnięcia? Gdy poznał ją Menelaos, któż zdarzeń bieg przewidzieć mógł? Wnet przez Helenę spartańską, trojańską wojnę wiódł. Gdy poznał ją Menelaos, z miłości ślepy na jawie miał sny. On Helenę miał jedną, ja mam. Mój drogi, nie marnuj tego pięknego wieczoru siedząc samotnie w mieszkaniu. Artyści tacy jak my muszą mieć czas na korzystanie z uciech życia. Mam nadzieję, że zjawisz Zawitamy się dzisiaj wcześniej. na Avenue Przytrzymasz O, do do salonu księcia Bazaraba de Brankowa, składającej się z os. Jakby ja cenię te chwile, które dajesz mi Cieszą samą ciebie. Fantastycznie menu. Mam stosy listów od Helen, nie czytam ich, nie. Mam w głowie głosy 3 Helen, wciąż na jawie we śnie. Mam więc 3 piękne panie, cudowne są tak. Mam zbyt wiele tych Helen i czasu mi brak. Ta wyszła już stąd, tamta tu gna, a trzecia przyjdzie później. Och, biedny ja. I każda mnie kocha, i mój przód, i mój tył. Mam zbyt wiele tych Helen, brakuje mi sił. Zbyt wiele Helen, każda czegoś chce. Za dużo tych Helen, one wykończą mnie. Helena Modjeska, która gwiazdą jest. Helen Bibesko to księżna, tama jest. Helena Górska, na zabój kocham się w niej. Lecz mój najlepszy przyjaciel jest mężem jej. Zbyt wiele Helen, czy któraś z was widzi to? Ignacy! Dużo tych Helen, rozsądek już idzie na dno.
Muszę dokończyć sonatę, opery mam plan. A siedzę tu i słucham, o serduszkach dam. Górę pracy mam wciąż, chciałbym ruszyć na szlak, lecz zbyt wiele tych Helen i czasu mi brak. Chcę stworzyć dzieło i z nim do gwiazd frunąć niczym ptak, ale spadam wprost w ramiona Heleny, Heleny, Heleny i nie wiem jak mam pracować, no jak? Na kolację mnie proszą, czekają na znak, ciągle każą mi jeść, a wina już brak. Stygną więc dania 3, żar bije oddam, mam zbyt wiele tych Helen i jak ugryźć to mam. Czasami zniknąć chcę i rozwiać się we mgle. Nie zniknę, o nie, skoro wiem, że tak kochają mnie. Zbyt wiele Helen, mam tyle Helen, jest ich za wiele, wykańcza to mnie. Odwróć się i idź. Już odwróć się i zostaw mnie. Mogę tylko śnić. Nie odchodź, proszę. Nie porzucaj. Przecież mówiłeś, że kochasz. Jak możesz kochać i z miłości drwić? Mówiłeś kocham, dlaczego wątpię wciąż? Czy umiesz kochać, jak umie kochać mąż? Czy los odmieni się, spełnienie da nam znów? Powiedz, co będzie z miłością ze snu? Czy mnie obejmiesz, będziesz znowu mój? Bądź konsekwentny, już dziś o miłość stocz ten bój. Choć z ciebie romantyk, to czas czynów, nie słów. Powiedz, co będzie, co będzie? Marzenia gdzie są? Czy przetrwa namiętność? Czy radość dasz mi? Czy zaufam ci? Czy razem żyć będziemy? Czy jutro odnajdziemy? Co będzie? Co będzie? Co będzie? Możliwe znów. Mówiłeś kocham. Czy to nie był żart? Jeśli to miłość, to o nią dzisiaj walcz. Choć z ciebie romantyk, to czas czynów, nie słów. Powiedz, co będzie z miłością ze snu. Jak możesz kochać i z miłości drwić?
Bardzo wielu gwiazdom po osiągnięciu sukcesu, że się tak wyrażę, odwala, czyli zapominają o swoim pochodzeniu, o wartościach, jakie im wpojono i o osobach ze swojego otoczenia, jak jeszcze byli nikim. Ignacy do takich osób zdecydowanie nie należał. Był dumny ze swojego pochodzenia i bardzo lubił je podkreślać. Mimo że Polski wtedy nie było na mapie, to on nosił ją w serduchu. Raz na przykład, kiedy po koncercie podszedł do niego Mikołaj II, car Rosji, i pogratulował mu talentu, wielkiego talentu, jak przystało na rosyjskiego pianistę, to Ignacy bez ceregieli odparł: najjaśniejszy panie, kiedy ja jestem Polak. Innym razem dorzucił się do budowy pomnika Kościuszki w Chicago. Później wygłosił niesamowitą mowę przy odsłonięciu pomnika grunwaldzkiego w Krakowie. Serio, ludzie autentycznie płakali. Ale to nadal nic, bo jak wybuchła I wojna światowa, to Ignacy, nie złapał karabin i ruszył na front, bo wiedział, że będzie z tego marny pożytek. Postanowił wykorzystać swoją obłędną popularność, żeby pomóc ojczyźnie. Ale to co, to na fortepianie miało o polskiej sprawie grać? Po części, ponieważ ruszył w trasę po USA, gdzie ludzie go uwielbiali, jak zresztą wszędzie indziej. I znów sale koncertowe pękały w szwach, ale Ignacy przed rozpoczęciem show wychodził na estradę i opowiadał zgromadzonym o swojej ojczyźnie, o tym, jak straciła niepodległość i jak teraz jest wreszcie szansa, żeby ją odzyskać. I dopiero dzięki Ignacemu wielu Amerykanów usłyszało po raz pierwszy o dzielnych Polakach. Ale to był dopiero początek jego ambitnego planu. To Padmania! Bo dla Ignacego Wielkiej Gwiazdy nie było żadnym problemem, żeby wkręcić się na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Woodrowem Wilsonem. Oczywiście Wilson wykorzystał tą okazję i Ignacy musiał mu zagrać mały, prywatny show, ale prezydent domyślał się, że Polak nie po to chce się z nim widzieć. I miał rację, bo był rok 1917 i każdy ogarnięty polityk zdawał sobie sprawę z tego, że wojnie już bliżej do końca niż do początku. Zresztą nie tylko polityk, bo Paderewski też. Podczas tego spotkania dał Wilsonowi memoriał, czyli taki tekst, w którym opisywał ciężką sytuację Polski i dlaczego koniecznie trzeba ją przywrócić na mapę. Tylko pytanie, czy przyniosło to jakikolwiek skutek. Ujmijmy to w ten sposób. 8 stycznia 1918 roku Woodrow Wilson wygłosił orędzie do Senatu. W tym orędziu był jego program pokojowy, a w tym programie pokojowym 14 punktów. Jednym z nich była konieczność stworzenia niepodległej Polski, w której historii nasz dzisiejszy bohater wcale jeszcze nie skończył się zapisywać. Pad ruski, więc chciałbyś być politykiem. Wolisz ględzić niż być muzykiem. Jako muzyk wpadasz w boski szał. Jesteś gwiazdą, tłumy ci krzyczą wow. A teraz pragniesz zmienić fach, więc powiedz sam, pan ruski, no co ja z tobą zrobić mam? Dzwonię w sprawie audiencji w Białym Domu. Miałem tam koncert u prezydenta Roosevelta. Tak, ja wiem, że on już nie jest prezydentem, ale chciałbym rozmawiać o Polsce. Halo? Halo! Twoja Polska tu nikogo nie podnieca, więc lojalnie cię uprzedzam. Polska i Europa to obcy świat. Wojnę macie tam, niech ją trafi szlak. Więc możesz gadać wiele lat, dziesiątki lat. Pan ruski, nie gadać masz, ale grać. Fundacja Rockefellera oddala pański wniosek o pomoc. Tak mi przykro, kochanie. To jest człowiek, z którym muszę się spotkać. Pułkownik Edward House, główny doradca prezydenta Wilsona do spraw polityki europejskiej. Na pomnikach jest płaski i kościuszko. Czy jak wy to tam nazywacie? Wielcy wojownicy, ty też jesteś sławny, każdy wie. Lecz jesteś muzyk, no nie. Padę ruski, w tym meloniku ci nie do twarzy, a ty teraz w nim ciągle łazisz. Bo chyba wiesz, że melonik ten to jest głupi żart, wywołuje śmiech, nie zasłania twojej krzywy, nie. Sam powiedz no,
Pan ruski, nie o to ci chyba szło. Mój Nowy Jorku, ty jesteś miastem ze snów. Czy kochasz mnie w dalszym ciągu? Czy mi tutaj uda się znów? Czy się uda znów? Paderewski, wiesz dobrze jak cię kochamy i wszyscy dzisiaj cię błagamy. Niech do nas wróci dawny czar, niech wrócą Beethoven, Chopin, Brahms, niech nam pali wielkie dzieła gra i gra. Paderewski. Kończą się nam pieniądze. Na same telegramy wydałem ponad 10 000. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby zdobyć środki. Zagraj więc nam. Gram! Już gram! Hurra! Paderewski, niech Pan i żyje nam, niech Pan i żyje nam. Paddy będzie grał. Okej, Charles! Hej, hurra! Załatwisz parę koncertów. Paderewski, jest okej. Chcę mówić tu o kraju, który nie jest waszym krajem. Mówić w języku, który moim językiem nie jest. Mój naród, Polacy, mają tak wiele wad, lecz dumni, szlachetni, z tego zna ich cały świat. O moja Polsko, pozdrawiam cię stąd. Przyjmiesz znów wygnańców, bo jest gościnny twój dom. Walczymy z wrogami, czy to wezyr, czy to car. Gdy syta Europa urządza sobie bal. Europa tańczy, więc niech żyje bal. Chroni ją na sznur z polskich dusz, z polskich ciał. Kiedy Polska miała odrodzić się, odzyskać dawną moc, to wrogowie otoczyli ją i musiało wygrać zło. Więc zginął kraj, rozszarpany przez złych sąsiadów, zginął kraj. Bo hojny, ale słaby był ten mój kraj. Sumienie Europy sennej oskarża ją, ten zarzut jej ciska w twarz. Nie pomogłaś nam, zostawiłaś nas. Mój naród umiera, głoduje, krwawi z ran. Lecz jak miałby przetrwać, gdy na głowy spada dach? Europa płonie, jej czas kończy się, a wśród rannych i poległych tak wielu Polaków jest, ginie kraj. Gdy Polacy giną w walce, ginie kraj. To już prawie proch i pył, wojna trwa, a Polska znów upada. Niech w świecie usłyszą dziś jej krzyk. Niech słyszą dziś jej krzyk. Czcigodni słuchacze, widzę w oczach wiele łez. Okażcie współczucie, Polska czeka na wasz gest. Ja ufam i wierzę, że przyjaźń znajdę w was, że
Amerykanie nie porzucą nigdy nas, ginie kraj. Dawniej silny, dawniej mocny, ginie kraj. Gdy w Europie wojna trwa, polski głos wzywa świat, by nie zapomniał. Niech więc odrodzi się mój kraj. Odrodzi się, odrodzi się, odrodzi się mój kraj. W momencie odzyskiwania przez ojczyznę wolności nie mógł być gdzieś indziej. O tym, co Ignacy robił w Poznaniu, o jego mowie z okna hotelu Bazar słyszał chyba każdy. Natomiast być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z niesamowitej roboty, jaką nasz dzisiejszy bohater próbował wykonywać później. Bo nie jest wielką tajemnicą, że Polakom czasem łatwiej jest wygrać bitwę nie do wygrania, niż się potem ze sobą dogadać. Nasz kraj był bardzo podzielony politycznie, a w zasadzie jedyną osobą, którą szanował każdy, był właśnie Paderewski. To też nie ma się co dziwić, że zrobili Ignacego w pewnym momencie premierem. Czy to była dobra decyzja? Zależy, co będziemy oceniać. Bo jeśli same dokonania polityczne, to średnie, ale czy powinno nas to dziwić? Ignacy nie miał żadnego doświadczenia. Często działał pod wpływem uczuć, a na te nie ma miejsca w wielkiej polityce. Był znakomitym solistą, jeśli chodzi o muzykę, ale tutaj już niekoniecznie. Co innego w duecie, bo znakomitą drużynę stworzył z Romanem Dmowskim podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Ale to co, wtedy się nagle obudził nie wiadomo skąd jakiś polityczny tygrys u Ignacego? Absolutnie nie. Chodziło o to, że był strasznie popularny. Znowu o to samo. Każdy delegat każdego kraju chciał sobie z Ignacym przybić piątkę i jego zadanie było właśnie takie, żeby ich trochę onieśmielić, żeby od jego sławy troszeczkę zmrużyli oczy, opuścili gardę i wtedy nagle ni z tego ni z owego pojawiał się Roman Dmowski, który przechodził do bardzo konkretnych negocjacji. Ten duet co prawda nie wyrwał dla nas Gdańska, ale gdyby nie oni, to traktat dla naszego kraju byłby pewnie dużo, dużo gorszy. To Padymania. Nasz bohater nie chciał jednak przejść do historii jako wybitny polityk. Od początku jego priorytetem było łagodzenie sporów między partiami i politykami. Sam wręcz stwierdził, że największym dramatem odrodzonej Polski było to, że u jej kolebki stało dwóch wariatów – Dmowski i Piłsudski. Nie tylko głośno namawiał do pojednania, ale też dawał przykład. Mimo że bliżej mu było do Dmowskiego, to był zawsze otwarty na sugestie Piłsudskiego, który różnił się od niego nie tylko poglądami, ale też tym, co w życiu przeszedł. No więc po której stronie pan się opowiada? Moją partią jest Polska. Moją partią jest Polska. Zostałem tu, w Polsce. Nie zwiałem stąd, o nie. Walczyłem o Polskę całe życie, noc i dzień. Zesłali mnie na Sybir. 20 miałem lat. 5 lat na odludziu podsyciło we mnie żar. I wydawałem potem gazetę i znów wsadzili mnie. Później szpital był dla wariatów i ucieczka i większy gniew. Napadłem na pociąg, by ukraść ruble, kupić broń i stworzyłem legiony. Znów poczułem w sobie prąd. Odzyskaliśmy ojczyznę i ja przejąłem ster. Cenię pana, Paderewski, ale kim pan przy mnie jest? Ja cały to Polska, a pan American Dream. Więc razem my nie wypali ten team. Jestem ptakiem drapieżnym, a pan się puszy jak paw. Ja ubrany w szarości, latam wyżej niż pan. Więc dzieli nas cały ten świat. Nie wypali ten sojusz, bo sensu w nim brak. To prawda, wyjechałem, musiałem uciec stąd.
Lecz dzięki mnie waleczną Polskę poznaje każdy świata kąt. Wielu polityków znam, rozmawiam z nimi już. Pomóc mogą nam i dlatego jestem tu. Chcę służyć polskiej sprawie w Paryżu, no bo tam ustalają nowy ład. To nasza wspólna wielka gra. Masz surowy styl, a ja zachodni mam szyk. Razem wespół w zespół nasz duet to będzie hit. Jesteś ptakiem drapieżnym, ja się puszę jak pach. Nie różnimy się tak bardzo, nie stronimy od braw. Bo każdy ptak rolę swą gra. No i każdy z nas jak orzeł lubi latać do gwiazd. Nie pozwólmy, by nas podzielił wróg. Pokonajmy myśli złe. My dwaj orły białe, ponad chmury wznieśmy się. Imponujące masz wąsy, A ty masz grzywę na 102. wąsaty drapieżnik. Stroszący się paw. Bo każdy ptak tak wiele ma piór. Niech więc nasze gęste włosy razem dziś ruszą w bój. Niech będzie. Zostanie pan moim premierem. Chciałbym również objąć urząd ministra spraw zagranicznych. Dobrze. Ja tu będę bronić granic, a pan w Paryżu postara się, aby zabezpieczono je w dokumentach. Muszę uzyskać wotum zaufania. To nie powinno stanowić problemu, ale goni nas czas. Rozumiem. Bezzwłocznie przystąpię do kompletowania gabinetu. Będę miał parę sugestii personalnych, jak się można domyślić. A potem wyślemy pana do Paryża. Dziękuję. Zatem do dzieła! Jestem ptakiem drapieżnym, a ty się puszysz jak paw. Wykurzyłem Dmowskiego i na ciebie przyjdzie czas. Bo każdy ptak rolę swą gra. Paw jest dumny i szlachetny, ale przegra i tak. Lecimy w dal i ścigamy sny, ale ty, Paderewski, wnet wypadniesz z tej gry. Ignacy trzymał się dzielnie, jednak hejterzy są w stanie odebrać radość z życia nawet największym twardzielom. Tak stało się w 1921 roku, kiedy to nasz bohater stwierdził, że gdzieś już ma tą politykę. Polska jest niepodległa jak chciał, a na przepychanki na salonach to on już nie ma siły. Wraca do koncertowania ku radości fanów. Jak długo wracał do formy? Aż ciężko uwierzyć, że tylko 3 tygodnie mu to zajęło i śmigał jak za dawnych lat. Sale znów pękały w szwach, a ludzie byli zachwyceni. Ignacy był jak Ozzy Osbourne. Mimo coraz słuszniejszego wieku, coraz bardziej bolących nóg, wychodził na scenę, a tam jakby 30 lat mu ubywało. Dawał z siebie wszystko. A na ojczyznę się obraził? Nie. Tylko na polityków, co udowodnił w 1939 roku. Nie wiem, skąd Ignacy miał tyle energii, ale jak wybuchła II wojna światowa, to włączył jakiś niesamowity dopalacz. Miał już prawie 80 lat, a tak jak 20 lat wcześniej ruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych, żeby nie tylko koncertować, ale też spotykać się z ważnymi ludźmi, żeby w ten sposób pomóc ojczyźnie. Co prawda już bez takiego niesamowitego efektu jak wcześniej, ale nikt nie może odmówić mu chęci. Robił co w jego mocy, ale biologia niestety wzięła górę. W 1941 roku Ignacy zmarł na zapalenie płuc. Ale to, w jaki sposób opuścił nasz świat, rozwieje wątpliwości każdego, kto miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że Ignacy był największym showmanem swoich czasów, bo przewidując, co go niebawem czeka, poprosił o szampana. Wypił szklaneczkę i usnął. Już więcej się nie obudził.
Tak kończy się opowieść o jednej z najbarwniejszych postaci w naszej historii. Nie tylko dlatego, że muzycznie Ignacy był Beatlesami, Freddiem Mercurym i Elvisem w jednej osobie. Również dlatego, że to był ciężko pracujący człowiek, który jak każdy potrzebował czułości i jak każdy powinien, nie wstydził się. Był dumny ze swojego pochodzenia. W naszym kraju padymania nie powinna zatem oznaczać jedynie szału na punkcie muzycznej gwiazdy. Powinna oznaczać wielki szacunek i pamięć o ogromnym patriocie, który chciał łączyć, a nie dzielić. Pamiętajmy o nim i bierzmy z niego przykład. Ignacy Paderewski znowu wraca do gry w najlepszej sali w Nowym Jorku. Carnegie! Porzuca politykę, będzie znów grał. Jego świat to muzyka, już ocalił swój kraj. To król fortepianu powraca na tron. Pamięta go tu każdy, wielu nadal kocha go. Ignacy superstar, chociaż siwy już włos, gdy znów uderzy w te klawisze, pokochasz go. Kochamy go, kochamy go, go. To padymania, jego muzyka, to jego głos, bo w tej muzyce jest cały on. Co byśmy byli słabi, rozdarci na pół, lecz razem będziemy, a z nami Bóg. Przez muzykę, przez muzykę, przez muzykę. Ignacy Paderewski znowu Ignacy Paderewski znowu wraca do gry. Padymania!